Witam Was na kanale Zakazany Ogród. Dziś odcinek, którego sama nie mogłam się doczekać. Pokażę Wam 4 rewelacyjne sposoby rozmnażania róż, a wśród nich sposób, który aktualnie robi u mnie w ogrodzie mega furorę. Zapraszam na ten odcinek. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along and I can't help but feel it. Przepiękny, słoneczny dzień, wrześniowy, niesamowity i też idealny na to, żeby pozyskać własne sadzonki róż. Wielokrotnie na tym kanale pokazywałam, jak rozmnażam róże, pokazywałam różne swoje sposoby, ale przy okazji innych filmików. Bardzo dużo z Was prosiło mnie o to, żeby zrobić odcinek tylko o rozmnażaniu róż. Taki wiecie, od A do Z, gdzie pokażę konkretne sposoby i dla osób bardziej leniwych, i dla osób, które naprawdę chcą mieć 100% od razu fajne rezultaty. I takie sposoby też dla osób, które lubią fajne, nowe rzeczy w ogrodzie. Jak wiecie, ja róże kocham i uwielbiam też to, że jeżeli mamy odmianę, której na przykład już nie możemy nigdzie znaleźć, albo w naszym rodzinnym ogrodzie od lat rośnie niesamowita róża, której nazwy nie znamy, nie wiemy skąd mieć takie piękne sadzonki, to możemy sposobami specjalnymi rozmnożyć właśnie te róże i mieć je także w swoich ogrodach. Słuchajcie, sposoby, które ja Wam dzisiaj pokażę, to będą sposoby naprawdę proste. Będą to sposoby, które testowałam i będą to sposoby, które też testowałam na wiele innych sposobów. I będą to też sposoby, które testowałam po to, żeby Wam pokazać, które z nich są według mnie najlepsze. Jestem ciekawa, czy Wy robicie sadzonki swoich róż, jakim sposobem. No ale cóż, dajcie znać w komentarzu, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie go zasubskrybujcie, a my zabieramy się do pracy. Róże kocham miłością bezgraniczną. Bardzo cieszę się, bo wiele odmian w swoim ogrodzie znam. Bardzo cieszę się, ponieważ wiele odmian jest naprawdę takich, które wiem, jak mogę dostać, jak mogę kupić, ale są też takie odmiany w różnych ogrodach, które są odmianami, można powiedzieć, takimi z matki na córkę, z babci na inne osoby w rodzinie. Czyli takie odmiany, które rosły w danym miejscu od zawsze. Widzę nieraz na internecie takie pytania, gdzie ktoś na przykład ma jakiś domek po babci i wie, że ten domek będzie sprzedawany, ale rosła tam ukochana róża, właśnie babcina, którą chcemy mieć też u siebie i chcielibyśmy ją rozmnożyć i podarować innym osobom w rodzinie. Dlatego dzisiaj pokażę Wam właśnie te sposoby, którymi możecie takie cuda uczynić w prosty sposób i dalej te różane, ogrodowe wspomnienia przenosić na kolejne pokolenia. Pierwszy sposób, który chcę Wam dzisiaj pokazać, to sposób, myślę, że trochę też dla gadżeciarzy, to tak zwane sadzonki powietrzne. Ja dzisiaj Wam powiem o takich rzeczach, które używam, a w kolejnej części filmu powiem o wszystkim, co najlepiej zadziała, żeby na pewno te wszelkie gadżety, te wszystkie inne rzeczy Wam super na pewno się sprawdziły. Sadzonki powietrzne to sadzonki, które robimy już na żywym pędzie róży i możemy do niego wykorzystywać takie właśnie kuleczki. Słuchajcie, to są takie kulki, które możecie tak naprawdę złączyć na 2 sposoby. Te większe, które teraz Wam pokazuję, to są kuleczki, do których praktycznie wkładamy ziemię z nawozem i tak naprawdę zaciskamy. Robimy to na pędzie, zaraz Wam pokażę, jak to dokładnie wykonujemy, ponieważ mam tutaj też już pęd, który już tutaj jakiś czas jest właśnie na mojej róży. Zobaczymy, czy tam się coś jeszcze już wytworzyło, czy jeszcze nie. Natomiast sadzonki powietrzne przez kilka miesięcy razem z różą sobie żyją. Żeby taką sadzonkę poprawnie zrobić, potrzebujemy czegoś takiego właśnie jak takie bąbelki. Ewentualnie możecie to zrobić w inny sposób, mianowicie po prostu wykorzystać folię taką jakby spożywczą i będzie to trochę trudniejsze, ponieważ ta ziemia będzie Wam wypadać, ale ulepić takie kulki właśnie z ziemi na swoim krzaku różanym. To jest o wiele prostsze, jest to dosyć tanie. Ja to kupowałam akurat na Allegro i zaraz Wam pokażę, jak wykonuję takie sadzonki powietrzne. Jak sama nazwa wskazuje, sadzonki powietrzne to są sadzonki, które można powiedzieć tworzą się już w powietrzu.
Czyli w tym przypadku sadzonka jest z rośliny dopiero jakby odcinana w momencie, gdy wytworzy już korzenie. Jak to robimy? Jest to bardzo fajny sposób, naprawdę jest to rewelacyjny sposób, który możecie zastosować na innych roślinach. Mianowicie potrzebujecie takich właśnie kulek. To są takie kulki plastikowe, które bez problemu dostaniecie na Allegro. Ja przynajmniej na Allegro kupowałam też kiedyś na AliExpress. I takie kulki napełniamy ziemią z nawozem. Następnie przyczepiamy do róży, która jest po prostu w ogrodzie, piękną, rosnącą różą, którą chcemy mieć w większej ilości. Jak to przyczepiamy? Słuchajcie, pokażę Wam to teraz już na takiej gotowej kuleczce, w której mam już przygotowaną ziemię. Ta ziemia oczywiście musi być też wilgotna, więc warto sobie to wcześniej namoczyć, ucisnąć troszeczkę palcami, żeby nam nie wypadała zbytnio. I co robimy? Bierzemy pęd, który nas interesuje, do którego też będziemy mieć w miarę łatwy dostęp, ponieważ w tych sadzonkach też należy trzymać wilgotności. Powiem Wam, że jeżeli róża jest bardziej obsadzona innymi roślinami, to nawet dość długo ta wilgotność jest utrzymywana. Natomiast jeżeli nie jest, to na dobrą sprawę czasami trzeba tutaj podejść z malutką konewką i dolać wody, żeby ta wilgotność cały czas była. Odrywamy z róży listki. W tym miejscu, w którym będzie miała się znaleźć ta kuleczka. Możemy też troszeczkę niżej, żeby nam nie przeszkadzały te listki. I zakładamy kuleczkę w miejscu tak zwanej rany, którą jakby ta róża utworzyła po oderwaniu tych listków. Zaciskamy i tak zostawiamy. Ta kuleczka będzie rosła razem z naszą różą i po około 1,5 miesiąca, 2 miesiącach możemy sobie otwierać właśnie tą kuleczkę, sprawdzać, jakie korzonki się utworzyły i gdy naprawdę korzenie już nam całą kuleczkę wypełnią, odcinamy po prostu taką sadzoneczkę i albo wsadzamy do gruntu, albo do doniczki i jeszcze dalej nasza sadzonka się rozrasta. Pierwszy sposób, można powiedzieć, jest dla osób, które lubią gadżety, ale jest też dla osób, które nie lubią zbytnio doglądać takiego sadzonkowania. Czy on jest bardzo skuteczny? Powiem Wam, że u mnie tą skuteczność wzmocniło używanie radikulum, ale o tym Wam powiem później. Natomiast sposób drugi jest też dla osób, które lubią zrobić coś i później tak naprawdę podziwiać efekty. Skuteczność jego nie jest taka stuprocentowa. Ja już Wam pokazywałam przy pozyskiwaniu darmowych roślin, jakie są efekty, ale tak naprawdę jest to tak prosty sposób, że naprawdę można dzięki niemu mieć dużo fajnych sadzonek róż. Ja Wam tutaj pokazuję jedną z róż, którą pozyskałam tym sposobem. Ona praktycznie już ma pączek kwiatowy, to jest po prostu rewelacja. I to była róża, którą pozyskiwałam wiosną. Natomiast chcę Wam opowiedzieć o tym sposobie więcej i powiedzieć też, dlaczego ta już ma pączek kwiatowy, a pozostałe róże jeszcze nie. Nie bez powodu stoję w tym miejscu. Słuchajcie, drugi sposób to jest sposób, który na pewno wiele z Was zna. Mianowicie przy wiosennym cięciu róż pędy, które ucięliśmy, pędy takie, które będą grubsze niż ołówek, które będą mieć 3 oczka, czyli te 3 miejsca, w których zawiązują liście, tak naprawdę ucinamy. One będą mieć około 20-25 cm i 2 oczka, czyli te 2 miejsca, w których są takie właśnie wypukłości na pędach. Ja Wam zaraz też to będę pokazywać już w takiej części właśnie tworzenia tych sadzonek. Te sadzoneczki po prostu głęboko wkładamy do ziemi, tak żeby właśnie te 2 oczka były przykryte. Robimy to wiosną przy cięciu róż. Te patyczki tak naprawdę fajnie sobie w wilgotnej ziemi żyją i one tam też puszczają korzenie. Jaka jest tego skuteczność? Słuchajcie, zauważyłam, że to jest zależne od odmiany, ponieważ mam odmiany, z których pozyskałam więcej sadzonek i mam też odmiany, z których pozyskałam 0 sadzonek. Ważne jest, żeby miejsce, w którym sadzamy, było troszeczkę jednak osłonięte od wiatru, bo jednak te patyczki to są takie już właśnie młode patyczki i żeby one nam po prostu nie przemarzły. A druga istotna rzecz w takim sadzonkowaniu róż to jest to, żeby były na pewno w fajnej, wilgotnej glebie, co wiosną raczej nie jest problemem. No i oczywiście, żeby te 2 oczka miały w ziemi. Pokażę Wam teraz te sadzonki, które pokazywałam też na odcinku Rośliny za darmo. No i zobaczcie tutaj, w tym miejscu, w tej chwili mam 2 piękne sadzonki róż, które już puściły fajne pędy.
te róże zostały w miejscu, w którym je wsadziłam i te róże naprawdę fajnie się już przyjęły, ukorzeniły. Jeżeli ja swoje róże cięłam w marcu, to tak naprawdę jest to pół roku od pozyskania tych sadzonek, ale jest to taki proces, którego ja po prostu zbytnio nie zauważałam. Te patyczki były powtykane przy różnych różach i na dobrą sprawę ta metoda jest naprawdę bardzo fajna, jeżeli chcemy pozyskać róże, ale nie mamy czegoś takiego, że wiecie, że będzie nam przykro, jeżeli się nie uda, tylko po prostu może się uda, może nie. Prosty sposób przy cięciu róż. Więc warto sobie to zapisać w notatniku, żeby wiosną to zrobić. I ja ten sposób zawsze wiosną wykonuję, ponieważ dzięki temu mogę mieć więcej fajnych sadzonek właśnie swoich róż. Co jest istotne, żeby przy tym procesie wykonać? Przede wszystkim to, żeby te patyczki układać dosyć blisko, ale nie za blisko tej róży, którą pozyskaliśmy. Jeżeli będzie za blisko, to tak naprawdę, gdy te młode sadzonki puszczą korzonki, to ta starsza roślina będzie im zabierać wszelkie składniki odżywcze. Natomiast jeżeli dacie w innym miejscu, możecie sobie później pomylić te sadzonki, no chyba że zrobicie sobie znaczniki i też takie wydzielicie miejsca, w których po prostu będziecie wiedzieli, jak one są opisane. Więc jeżeli macie na przykład miejsce na to, żeby takie patyczki na przykład włożyć sobie na podwyższonych skrzyniach, to może się okazać, że to będzie super sposób, gdy je od razu podpiszecie. Mam nadzieję, że moje dwa sposoby, które są takim naprawdę najprostszym pozyskiwaniem róż, ale jeszcze nie stuprocentowym, mam nadzieję, że Wam się spodobały i że to jest taki fajny element, który możecie sobie lekko dołączyć do ogrodu i ucieszyć się, jeżeli to super ekstra wyjdzie. Często wychodzi, tak jak mówiłam, na przykład przy jednej róży miałam wsadzonych 5 patyczków, 4 się super przyjęły. Sadzonki powietrzne zauważyłam, że to jest troszeczkę dłuższy proces, ale zaraz Wam powiem, czym go przyspieszyłam. Natomiast są jeszcze dwa sposoby, które są najskuteczniejsze i drugi z tych sposobów opiszę Wam zaraz bardzo dokładnie. Pokażę Wam też, jak pozyskać sadzonki róż właśnie z pędu, dlatego przygotowałam tutaj również róże. I tu dowiecie się dokładnie też, o co chodzi z tymi oczkami. No i dowiecie się oczywiście, czym przyspieszyć proces sadzonkowania róż. Dwa kolejne sposoby to są sposoby bardziej kontrolowane, ale też bardziej skuteczne. Jeden z nich bardzo długo praktykowałam. Później stwierdziłam, że drugi jest jeszcze bardziej skuteczny, więc ten pierwszy pokażę naprawdę w takim bardzo okrojonej wersji, ale do obydwu z tych sposobów potrzebujecie oczywiście róży i oczywiście musicie się też dowiedzieć, jak taka róża powinna być odpowiednio przygotowana, żeby te sadzonki fajnie wyszły. Jedną z róż, którą dla Was przygotowałam, to zupełny przypadek, ponieważ niestety jakimś cudem uszkodziła mi się gałązka na ogrodzie i po prostu się wygięła, więc stwierdziłam, że to będzie fantastyczne, żeby uratować tę różę i zrobić z niej po prostu więcej sadzonek. Natomiast jakie tak naprawdę róże najlepiej pozyskiwać? Słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim ten pęd był troszeczkę grubszy. O wiele fajniejsze sadzonki wychodzą właśnie z takiego pędu, ponieważ później z tego pędu będą nam wychodzić kolejne pędy. Jak zobaczycie to na tej sadzoneczce, to w zależności od tego, jaki ten pęd jest, tak naprawdę później takie pędy kolejne też będą wychodzić, więc jeżeli chcemy naprawdę mieć fajniejszą sadzonkę, to warto zastosować grubszy pęd. Jeżeli macie różę pnącą, to możecie tak naprawdę pobrać bardzo długi pęd i mieć z niej nawet 6-7 sadzonek. W przypadku róży mniejszych to bardzo często będzie to po prostu mniejszy pęd. No i zobaczcie, gdy mam już taką gałązkę, potrzebuję po prostu mocny sekator, bardzo ostry. Odcinam wszelkie takie pędy boczne. Teoretycznie takie pędy boczne też moglibyście wykorzystać, natomiast inna kwestia, że one są naprawdę bardzo cieniutkie. I ucinam tak, żeby mieć pęd około 20-25 cm, ale najważniejsze jest w nim to, żeby on po prostu miał kilka oczek. Te oczka to tak naprawdę najczęściej są te miejsca, w których po prostu wychodzą nam liście. Więc potrzebujemy mieć tutaj oczka. Jak już taki liść usuniemy, to od razu widać, że jest tutaj takie właśnie wybrzuszenie. Ja pozbywam się właśnie takich listków, pozbywam się też takich dodatkowych pędów. I tak naprawdę nad tym oczkiem, które jest na dole, około 1,5 cm ścinam różę. I licząc takie 3 oczka, raz, 2, 3, tak naprawdę wystarczy mi taki patyczek, który będę wkładać do ziemi z nawozem. Kiedyś przez wiele lat wykonywałam właśnie sposób trzeci, czyli
brałam po prostu doniczkę, do której nasypywałam ziemi, czasami ziemię mieszałam też z piaskiem i właśnie takie pędy wkładałam do tej doniczki. Oczywiście utrzymywałam też wilgotność tej ziemi i czekałam, aż moje róże puszczą pędy. Ileś sadzonek tego typu udawało się, ileś nie. Był to naprawdę fajny sposób, ale odkryłam sposób czwarty. Moim zdaniem jest to najfajniejszy sposób, też nie wymaga przesadnej naszej kontroli. To jest sposób z butelką. Słuchajcie, jak wiecie, ja bardzo lubię metodę winter sowingu, czyli wysiew w butelkach, wysiew też właśnie w doniczkach i w pudełkach. No i w ogóle lubię też właśnie takie butelki wykorzystywać do róż. Tak naprawdę bierzemy zwykłą butelkę po wodzie, możecie też wziąć większą butelkę, jeżeli macie zamiar więcej sadzonek zrobić w takiej butelce. Nasypujemy do niej ziemi i co jest najbardziej istotne, nasypujemy do niej nawóz. Ja już Wam mówiłam w filmie o supertuniach, pozyskiwaniu własnych sadzonek, dlaczego nawóz jest tak bardzo istotny. Nawozy zawierają wiele różnych składników, ale najbardziej istotny jest azot i fosfor. I te dwa składniki są niezbędne do tego, żeby w takim patyczku utworzyły się liście, korzenie, no i oczywiście powstała nowa sadzonka. Dlatego przygotowujecie tą ziemię już z nawozem. Możecie użyć na przykład rozcieńczony nawóz granulowany, możecie użyć dowolny, płynny nawóz do róż, ale warto tą ziemię właśnie podlać takim nawozem. W momencie, gdy wiosną tniecie swoje róże, to dokładnie takie same patyczki robicie, czyli po prostu 3 oczka, długość 20-25 cm i właśnie na te 2 oczka wsadzamy do ziemi. Natomiast jeżeli chcecie zrobić mój super sposób, który praktycznie jest niesamowicie skuteczny, to bierzemy wodę i bierzemy mój środek, który ja po prostu pokochałam. To jest Radiculum. Ja już o tym środku i o drugim, o folium, opowiadałam podczas odcinka o rozmnażaniu supertuni. Słuchajcie, to są 2 środki, które ja już wiem, że będę mieć w swoim ogrodzie na bardzo długo i myślę, że raczej od nich nigdy nie odejdę. Radiculum ma to w sobie, że zawiera masę różnych witamin, które tak naprawdę powodują, że korzenie nam wyrastają lepiej i szybciej. Tego środka stosujemy naprawdę bardzo mikroilość. Ja teraz to wleję go po prostu na oko, ale to jest około tak naprawdę 1 płaskiej łyżeczki i do takiej wody takie patyczki wkładam na około 2 godziny. Ważne, żeby właśnie te oczka, czyli ten i ten, żeby one były tutaj po prostu przykryte i wtedy ten patyczek pozyskuje naprawdę świetnie taką moc, żeby później nam właśnie w tych sadzonkach wręcz wystrzelił. Po takim moczeniu robimy drugą czynność, słuchajcie, czyli bierzemy sobie już butelkę z naszym nawozem i wkładamy właśnie taką sadzonkę, zanurzając właśnie te 2 oczka. I teraz, co jest bardzo istotne. Słuchajcie, ta butelka musi mieć nawiercone otworki od dołu. Możecie to zrobić wiertarką, możecie to zrobić jakimś gwoździkiem. Ja robiłam to akurat wiertarką i ściągamy z tej butelki korek, zaklejając tutaj po prostu taśmą. Dzięki temu o wiele fajniej zachowana jest wilgotność w takiej butelce i dzięki temu woda tak bardzo nie odparowuje, a nasz patyczek o wiele łatwiej się ukorzenia. I powiem Wam tak, zastanawiałam się, jak wykorzystać te środki, które tak świetnie wpływają na ukorzenianie sadzonek różnych roślin, jak je wykorzystać przy różach, przy tej metodzie butelkowej, ponieważ gdy ja już taką butelkę zaklejam, to bardzo ciężko jest na dobrą sprawę robić taki jakby oprysk dolistny tej sadzonki. No i stwierdziłam, że zrobię na to test i ten test wykonałam. Przede wszystkim, gdy włożę już taki pęd, w pierwszej kolejności biorę wodę i właśnie z tym Radiculum też podlewam tą sadzonkę. Więc ten Radiculum możecie mikroilość, naprawdę mikroilości, bo z jednej strony nie możecie tego środka tak naprawdę przeholować, ale z drugiej strony po co musicie go więcej używać, skoro on świetnie działa, jeżeli dacie do niego naprawdę małą łyżeczkę. Więc ja sobie po prostu podlewam wcześniej tą sadzoneczkę i w okresie, w którym jest ona już zaklejona i tak przygotowaną butelkę odkładam w miejsce, w którym jest fajny dostęp światła, ale jest ono jednak lekko zacienione, czyli nie mamy takiego słońca, które po prostu bardzo grzeje właśnie po tych sadzonkach. I co? I opryskiwacz, do którego co 4. dzień dodaję właśnie Radiculum, a co 6. dzień dodaję folium. Wkładam po prostu przez ten otworek
i spryskuję. Jest to naprawdę świetny sposób, ponieważ zarówno mam tą swoją butelkę, w której świetnie utrzymuje się wilgotność, jak i mam fajny dostęp właśnie z moimi środkami wspomagającymi, żeby właśnie tą sadzonkę lepiej odżywić. Wiele z Was w ogóle mnie pytało o folium i radiculum, który jest moim ulubionym środkiem. Słuchajcie, powiem Wam tak, ja na początku byłam bardzo tylko za folium, ponieważ folium stosowałam w ogrodzie w różny sposób. Właśnie jako opryski witaminowe, podawałam go też jako taki nawóz płynny do roślin. Bardzo mi się to spodobało, bo zobaczyłam, jak fajnie wpływa właśnie na rośliny, że one są też mocniejsze, zdrowsze, mają też szybszy wzrost. No i folium też wpływa na kwitnienie. Więc folium jest takim naprawdę fajnym środkiem, który nie tylko będzie odżywiał tą roślinę właśnie po to, żeby te zielone części były odżywione, ale też wpłynie na to, że jeżeli mamy na przykład róże, to one będą bujniej i piękniej kwitnąć, ale też pomaga w takich etapach stresu, czyli na przykład gdy nasze sadzonki chcemy w innym miejscu w ogrodzie wsadzić, wtedy też możemy właśnie taki dodatkowy oprysk robić. Natomiast powiem Wam, że radiculum mnie tak zadziwił, jak ja zrobiłam te testy przy Supertuni i użyłam tego radiculum właśnie częściej, zobaczyłam, że korzenie po prostu lepiej się wytwarzają. Folium świetnie wpływa na rośliny, ale folium on pomaga w wytworzeniu korzeni, ale nie wpływa na takie mocne wytworzenie korzeni jak radiculum. Więc radiculum ogólnie przy różach, przy sadzonkach, przy wszelkich roślinach, przy których ważne jest dla mnie to, żeby miały mocne, fajne korzenie, ja po prostu stosuję. I w tym momencie nie mogę Wam powiedzieć, który jest moim ulubionym środkiem, bo uważam, że to są dwa środki, które będą u mnie już po prostu na zawsze. Ale co z tymi różami, które tutaj jeszcze przyniosłam? Oczywiście z tych róży zaraz zrobię kolejne sadzonki. Włożymy je tutaj do słoiczka, żeby 2 godziny namoczyć. Nie kierujcie się tym, że ja tutaj szybciutko włożyłam, po prostu chciałam Wam pokazać, jak wygląda ten cały proces utworzenia swoich sadzonek. Ale druga bardzo istotna rzecz. Mówiłam Wam też, że opowiem Wam trochę o tej róży, którą wyciągnęłam z ogrodu. Chciałam przetestować, jak to jest, jeżeli włożę patyczki do ziemi przy cięciu wiosennym róż, pozyskam z nich sadzonki i jedną z tych sadzonek włożę do doniczki i zrobię bardziej kontrolowany proces rozmnożenia tej sadzonki. Słuchajcie, jak widzieliście po tamtych sadzonkach w ogrodzie, one mają puszczone dopiero pędy, a ta już jest na etapie kwitnienia. I to jest sadzonka, którą przesadziłam po prostu do doniczki. W tej donicy zastosowałam ziemię z nawozem, czyli po raz kolejny mamy bardzo ważną, istotną rzecz, czyli po prostu nawóz przy swoich sadzonkach. Nie omijajcie tego etapu. Słuchajcie, ja go bardzo długo omijałam i w momencie, w którym się dowiedziałam, że jest to naprawdę jeden z takich bardziej ważnych elementów, jeżeli tworzymy swoje sadzonki, zaczęłam ten etap stosować i teraz już nie mam takich, wiecie, rzeczy, że te sadzonki mi nie wychodzą. Po prostu widzę ogromną różnicę. A druga rzecz, zaczęłam też tą sadzonkę właśnie opryskiwać na zmianę z folium i z radiculum. Więc możecie zobaczyć, że ta sadzonka puściła już po prostu przepiękny pęd. Będzie niedługo kwitnąć, co mnie bardzo cieszy, bo to jest po prostu młodzieńka, mała sadzonka. I powiem Wam, że chyba wyciągnę kolejne sadzonki, też włożę do donic i w bardziej właśnie kontrolowany sposób przeprowadzę właśnie rozmnożenie tych róż. Bo dzięki temu, wiecie, ja mogłabym teoretycznie na tamtej rabacie podsypać nawozem tamte sadzonki i mogłabym też na tamtej rabacie chodzić i opryskiwać je, ale ja chciałam mieć coś, co będę kontrolować, że tak powiem, pod nosem, ponieważ wszystkie te sadzonki, które tworzę, układam sobie po prostu na takim balkonie kuchennym, gdzie mam właśnie więcej cienia i mogę tak naprawdę pamiętać o tym, żeby jednak ten oprysk zrobić. U mnie cała masa róży w pąkach, więc myślę, że wrzesień będzie naprawdę miesiącem, który będzie mocno różany, ale do końca września możecie pozyskiwać bez problemu takie sadzonki. Dlatego do końca września, ponieważ fajnie, żeby one jeszcze Wam się przed zimą ukorzeniły. I wiele Waszych pytań jest takich, czy takie sadzonki można już na zimę wkładać do ogrodu. Słuchajcie, one są sadzonkami bardzo młodymi. Jeżeli macie te sadzonki, które pozyskaliście na przykład właśnie tą metodą powietrzną, tymi sadzonkami powietrznymi, albo sadzonki, które pozyskaliście wiosną przy wkładaniu patyczków, to są sadzonki, które już się zaklimatyzowały i tak na dobrą sprawę już mają mocno puszczone korzonki, więc możecie je teraz już do gruntu w odpowiednim miejscu wsadzić, ale proponowałabym Wam, żebyście je tak naprawdę zakopczykowali praktycznie do samej góry, na całą wielkość takiej malutkiej sadzoneczki. Natomiast jeżeli macie warunki, żeby w jakimś chłodniejszym miejscu przezimować właśnie takie sadzonki róż, to proponowałabym Wam właśnie, żeby w donicach takie sadzoneczki sobie przezimować. Więc te sadzonki, które pozyskacie
teraz jesienią w butelkach najlepiej będzie właśnie w miejscu, w którym jest dostęp światła, jest temperatura na plusie i w którym będziecie mogli je w ciągu zimy może raz, może dwa, w zależności od tego, jaką macie tą temperaturę w tym pomieszczeniu, podlać i na dobrą sprawę na wiosnę wsadzić już sobie do ogrodu. Jeżeli chodzi o sadzonki też z takich róży, które na przykład macie w prezencie otrzymane, czyli po prostu w bukiecie różanym, możecie też próbować je w taki sposób w butelkach sadzonkować. Natomiast tu jest jedna bardzo ważna rzecz. Wszystko zależy od tego, czy te róże są importowane, czy nie. Bo jeżeli macie róże importowane, one bardzo często są opryskane różnymi substancjami, które hamują w ogóle już ich dalszy wzrost. I na dobrą sprawę nie usuniecie zbytnio tych substancji, ale możecie się po prostu zdziwić, że Wam taka róża w ogóle nie chce puścić korzeni. Ale jeżeli to są róże nieimportowane, jeżeli one są od polskiego hodowcy, to bez problemu, jeżeli Wam się jakaś róża w bukiecie spodobała, możecie właśnie uzyskać taką sadzonkę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Oczywiście środki, które pokazywałam, są środkami, które reklamuję, ale jak już wiecie, na tym kanale nie ma rzeczy, których nie przetestowałam i w które nie wierzę. Jeżeli coś reklamuję, to tylko po to, żebyście mogli mieć coś, co naprawdę jest świetne i naprawdę sprawdzi się także u Was. Dziękuję Wam za dziś, no i zapraszam na kolejny odcinek. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along.